Dzień dobry. Przepraszam, że siorbię, ale kawa jest gorąca. A dzisiaj będzie kolejna pogadanka przy kawce i będę prezentował kolejnego topa gier, w które grałem, tym razem lata 2022, 2021 oraz 2020. Dlaczego aż 3 lata w jednym odcinku? Ponieważ w te lata grałem w małą ilość gier. Co prawda grałem dużo, ale w mało gier i zaraz się o tym wszystkim przekonamy. Więc na dobry początek będę zaczynał od najstarszych lat, czyli zaczynamy od roku 2020 i zaczynam od wyróżnień, więc pierwsza gra, którą chciałem wyróżnić z tego roku, to jest Dragon Quest Builders na PlayStation 4. Jest to gra, w którą według tego, co podałem mi podsumowanie roku, grałem 24 godziny w roku 2020. Chyba właśnie zacząłem w nią grać w 2020 roku i przeszedłem w niej chyba pierwsze 2 światy lub pierwszy świat, jakoś tak, mniej więcej. Bardzo fajna gra, ale zmęczyłem się, bo tam jak każdy świat skończymy, to w każdym kolejnym zaczynamy od nowa i musimy wszystko od nowa zdobywać, więc zawsze po przejściu jednego świata zawsze musiałem robić sobie przerwę, dlatego też nie ukończyłem tej gry w 2020 roku. I drugie wyróżnienie to Horizon Zero Dawn, który grałem, no nie wiem ile, ciężko powiedzieć, ale kilka godzin, może tak pod 10, a może mniej. Jednak ta gra bardzo mnie męczyła i bardzo mnie nudziła. Mimo że miała bardzo fajną grafikę, no miała swoje momenty, ale ogólny ten motyw no jakoś do mnie nie przemówił, nie trafił. I koniec końców odbiłem się od tej gry boleśnie i do tej pory przez te wszystkie lata nie wróciłem do niej nigdy. Chociaż obiecuję sobie, że wrócę do niej na PS5. Chociaż nie kupię tego remastera, nie mam zamiaru przepłacać, ale nawet ta wersja z PS4 ma chyba podbitą rozdziałkę, nawet nie wiem czy nie do 4K, więc chociaż wiadomo, że nie wrócę do tej gry dla grafiki, bo nie dlatego się od niej odbiłem, że coś mi się nie podobało, tylko no niestety gameplay mnie jakoś nie porwał, więc tej gry nie przeszedłem. To jedno z największych dla mnie rozczarowań na PS4, z jakim się zetknąłem. Ok, przechodzimy już do właściwej listy. W 2020 roku przeszedłem tylko 3 gry, chociaż mówić przeszedłem o jednej z nich to jest takie troszkę naciągane, ale dojdziemy do tego, więc tak, miejsce trzecie to będzie gra, którą można by uznać za popierdółkę, bo będzie to gra, w którą grałem na PS Vicie. Gra nazywa się Sparkle 1, bo jest też druga i trzecia część. I grałem w nią, no nie wiem ile godzin, ale przeszedłem ją na wszystkich poziomach trudności, zrobiłem jakieś tam wszystkie challenge i miałem 100% osiągnięć w tej grze, więc zakładam, że grałem w nią naprawdę z kilkadziesiąt godzin, bo na tym najwyższym poziomie trudności to nieraz w kilka dni się męczyłem z jednym poziomem, także no bardzo fajna gra. Taka popierdółka, chyba Zuma była takim pierwowzorem tych wszystkich gier ze strzelaniem w kulki. Dla mnie to jest gra takie 9 na 10. Ok, miejsce drugie. Gra, którą przeszedłem, tak? No bo to Sparkle przeszedłem, tą grę z miejsca drugiego również przeszedłem. I jest to The Last of Us 2. The Last of Us 2, które miałem wtedy pożyczone. Mam dzisiaj również własne, nawet w folii jeszcze nie wyjęte, bo jakoś nie chce mi się wracać do tej gry. Gra, która gameplayowo bardzo mi się podobała. Graficznie oczywiście była świetna. No nie podobało mi się wiele rozwiązań. Sama postać Abby mi się nie podobała. Te wszystkie motywy LGBT mi się też nie podobały. No i samo zakończenie gry. No nie wiem, w sumie żaden spoiler, ale mimo wszystko nie będę spoilerował, no ale no, zakończenie gry jest rozwiązywany pewien wątek no i gra niestety nie daje nam wyboru, w jaki sposób chcielibyśmy go rozwiązać. Gra decyduje za nas i to mi się też nie podobało. Więc, no ale ogólnie bardzo fajna gra. Może kiedyś do niej wrócę. I też bym ją ocenił na 9 na 10. Ok, teraz dochodzimy do miejsca pierwszego. I dlatego grałem w tym roku tylko w 3 gry, no nie licząc tych 2 wyróżnień, które też grałem trochę godzin.
Ale właśnie dlatego tak mało grałem tytułów, ponieważ pierwsze miejsce to był tytuł, który pochłonął mi prawie cały rok. To był Fortnite, tak. To był Fortnite, w którego grałem. Zacząłem w niego grać wraz z moimi kolegami z pracy, jak uderzyła w nas ta znana wszystkim zaraza, tak, pamiętna z roku 2020. I w ogóle ten gameplay, który leci, to jest mój własny gameplay z mojej własnej rozgrywki, właśnie z 2020 roku. Nawet tu jest data opublikowania 4 lata temu. I co chciałem powiedzieć? No i ta gra pochłonęła nas bez reszty. Graliśmy z kolegami w to. No codziennie graliśmy w to kupę godzin przez wszystkie sezony, które były w tamtym roku. No i ta gra naprawdę pochłonęła. Wiem, że ta gra ma złe opinie ogólnie w necie i jest uważana za taką gimbusiarską grę i tak dalej, ale no my w żadne tam społeczności, ani w żadne Discordy, ani inne takie tematyczne strony o niej nie wchodziliśmy. My po prostu sobie graliśmy we trzech, czasem we dwóch, czasem jeszcze taki inny kolega z nami grał. Także cała ta otoczka tego świata, to w ogóle nas nie interesowało, my się po prostu dobrze bawiliśmy. A ta gra była naprawdę fajna, taka plastyczna, wygodna w sterowaniu, wdzięczna, przyjemna, kolorowa, no i ta kolorystyka wesoła też była w tamtych mrocznych czasach pandemicznych też była na pewno na plus, więc ta gra bardzo dobrze trafiła. Do tego stopnia, że graliśmy w nią w roku 2020, znaczy ja bynajmniej miałem natłuczone w niej, jak dostałem w podsumowaniu, aż 745 godzin. I chyba na pewno nigdy w moim życiu nie grałem w jednym roku w jedną grę tak dużo, 745 godzin. Dlatego, że mimo, że ta gra się nie kończy, a tu miałem teoretycznie mówić o grach, które przeszedłem, no ale przy takim czasie spędzonym przy tej grze ciężko by po prostu tutaj jej nie wrzucić na tą listę, no bo praktycznie cały rok przy niej spędziłem. No i graliśmy też w tę fabularną trochę wersję Fortnite, ratowanie świata, no ale nie przeszliśmy jej, także no, głównie skupialiśmy się na Battle Royale, bo tu nam się najfajniej grało, więc ta gra zdecydowanie zarządziła 2020 rokiem. Okej. Więc 20 rok mamy zakończony, miejsce pierwsze Fortnite, 745 godzin. No i nie mogę inaczej określić tej gry jak mianem 10 na 10. Znaczy w tamtym czasie, tak, no bo dzisiaj już w ogóle w to nie gram, już mi zbrzydło. Totalnie. Także dobra. Przechodzimy do roku 2021. Zaczynamy oczywiście znów od wyróżnień. Pierwszym wyróżnieniem ponownie będzie Dragon Quest Builders, tylko tak na szybko. Tutaj znowu w statystykach dostałem 21 godzin. Przepraszam, to bym za duży łyk wziął. 21 godzin i tutaj przeszedłem zapewne kolejny świat lub dwa. I znów odstawiłem tą grę, tak, że kolejny rok grałem w nią te 20 godzin z hakiem i nadal jej nie skończyłem. Długa gra i musiałem mieć od niej długie przerwy, więc to jest kolejna z tych przerw. No jak wspominałem, przecież skończyłem tą grę w 24 chyba, tak? Pierwszy odcinek w ogóle, jaki był tych moich topów. W 24 albo w 23, jakoś tak. Okej. I kolejne wyróżnienie to Minecraft w wersji na PlayStation 4, którego grałem 8 godzin. No i tam zbudowałem sobie jakiś domek, jakieś tam owce rozmnażałem, coś tam. Grałem sobie tak lightowo po prostu. Właśnie to też był jeszcze te czasy takie dość smutne, więc bawiłem się tak radośnie w budowanie jakiejś takiej swojej farmy, takim duperele. Także 8 godzin Minecraft umilił mi czas. I teraz kolejne wyróżnienie to już będzie gra na Switcha, bo w 2021 roku kupiłem Switcha i kolejnym wyróżnieniem będzie Diablo 3, które grałem na Switchu 5 godzin. Grałem nekromantą i doszedłem do drugiego aktu, czyli przeszedłem cały pierwszy akt, zacząłem drugi. Już nie pamiętam, czy zrobiłem tam jakieś zadania, czy nie. No i na tym zakończyłem, no bo jednak
Dopiero świeżo miałem Switcha, rzuciłem się na to Diablo, no ale stwierdziłem, że to bez sensu, że chciałbym w końcu pograć w jakieś gry Nintendo. A Diablo to ja już przechodziłem tyle razy, że no, trzeba by trochę dać sobie na wstrzymanie, więc odstawiłem wtedy to Diablo w drugim akcie i do tej pory nie wróciłem do niego. Okej, kończymy wyróżnienia. Zaczynamy zatem listę. W 2021 roku można powiedzieć, że przeszedłem znów tylko 3 gry, czyli tak samo jak w 20. Na miejscu trzecim znów będzie Fortnite, tym razem na trzecim. Tutaj grałem już zdecydowanie mniej, ale nadal bardzo dużo. Więc ta zajawka już zaczęła wygasać, ale jeszcze się trzymała mocno. Więc tak, w 2021 roku Fortnite'a grałem, jak pamiętamy w 20 grałem 745 godzin, a w 21 279 godzin na PS4 i 10 godzin na Switchu, czyli 289 godzin w sumie. Nadal bardzo dużo, ale o ponad połowę mniej niż rok wcześniej, także widać tendencję spadkową, zwłaszcza, że już jeden z tych 3 kolegów przestał z nami grać, więc zostaliśmy tylko we 2, czasem we 3, ale na ogół tylko we 2, więc już też nie było tak śmiesznie w mniejszym gronie. Więc to tylko tak miejsce trzecie, żeby już znów, mimo że wiadomo, że czasowo spędziłem przy tej grze najwięcej czasu, ale żeby już jej tak nie wyróżniać, no bo jak widać tak jest spadek tendencji w tej grze, więc w 21 też bym jej dał jeszcze 10 na 10, bo jeszcze mimo wszystko jak widać prawie 290 godzin, no to są mnie przelewki. Ok, miejsce drugie The Legend of Zelda Link's Awakening, który to był drugą grą, jaką przeszedłem na Switcha, bo Switcha kupiłem na premierę OLEDa, czyli w październiku 21, więc nie zostało mi dużo czasu do końca roku, więc zdążyłem przejść tylko właśnie Tom Zeldę, jeszcze jedną grę, którą wspomnę, i pograć 10 godzin w Fortnite'a, pograć 5 godzin w Diablo i tylko tyle mi się udało do końca 2021 roku zdziałać na tym moim Switchu, także Zelda Link's Awakening na miejscu drugim, bardzo fajna gra z piękną taką grafiką, jak wszystko wygląda jak takie plastikowe figurki. Fajna gra, trochę się w niej błądziło, musiałem zerkać trochę w poradnik, ale mimo wszystko grało się bardzo fajnie. Przejście tej gry zajęło mi 12 godzin i ogólnie była dość łatwa, tylko trochę się czasami błądziło. Ale tragedii nie było. Ok, i teraz przechodzimy do miejsca pierwszego. I oceniłbym tą Zeldę na 9 na 10. Mimo że Fortnite'a oceniam na 10, ale tak jak mówię, znaczy wtedy oceniałem, teraz już bym go tak nie ocenił może, bo już w niego nie gram. No ale już tak jak wspomniałem, żeby nie był znów na pierwszym miejscu. Także Zelda 9 na 10 i teraz pierwsze miejsce 21 to Super Mario Odyssey. Była to pierwsza gra, jaką przeszedłem na moim Switchu OLEDzie. No nie mogło być inaczej, tak? Najbardziej, kurczę, ikoniczna chyba gra z Nintendo Switch, no nie licząc Zeldy. Zajęło mi przejście jej 12 godzin również, tak jak Linka. No bawiłem się bardzo dobrze, bardzo przyjemna gierka. 12 godzin i też bym ją ocenił na 9 na 10, mimo że to jest taki wielki hit, ale dla mnie to jednak nie jest 10. Coś mi tam jeszcze do 10, coś mi tam brakuje. Ale bawiłem się dobrze, nie mogę powiedzieć, że nie. 9 na 10 to też bardzo dobra ocena, także najlepszą grą z 2021 jest Super Mario Odyssey i teraz przechodzimy do roku 2022, w którym przeszedłem już aż 7 gier. Oczywiście tak jak za każdym razem mówię o Fortnite, że go przeszedłem, no oczywiście to jest gra sieciowa, ona się nie kończy. No ale z racji tego, że grałem tyle godzin, no to uznajmy, że przeszedłem, tak? No bo przechodziłem też sezony różne i tak dalej. Dobra. No więc tak, rok 2022. Zacznijmy od wyróżnienia. Mamy jedno wyróżnienie, a nim będzie Minecraft ponownie, ale tym razem w wydaniu na Nintendo Switch, który to miałem wtedy pudełkowo, a później sprzedałem to pudełko. Ale teraz mam Minecrafta cyfrowo, bo była jakaś promocja kiedyś i
Kupiłem sobie cyfrowo, chociaż nie grałem w niego od tamtej pory, ale to jest taka gra, że nigdy nie wiadomo. I w tego Minecrafta na Switcha grałem 15 godzin, czyli sporo nawet. I chciałem go przejść, czyli chciałem się dostać do Netheru i pokonać, znaczy do Kresu. Chciałem się dostać i pokonać smoka Kresu, żeby zobaczyć napisy końcowe, ale nie udało mi się to, także dlatego tylko wyróżnienie, a nie jako gra, którą przeszedłem. Ok, i zaczynamy naszą listę 7 gier tym razem, tak? Czyli 7 w 22, 3 w 21 i 3 w 20, czyli łącznie będzie 13 tych gier. Ok, miejsce 7 to Brothers: A Tale of Two Sons, gra na Nintendo Switcha. Przeszedłem ją tak troszkę na siłę, bo wiedziałem, że jest bardzo krótka, ponieważ tą grę przechodziłem już kiedyś wcześniej na Xboxie 360, wiele lat wcześniej. Bardzo lubię tą grę ogólnie, jest bardzo taka artystyczna, fajna, ma fajnie rozwiązane sterowanie, aczkolwiek no, za drugim razem nie robiła już na mnie takiego wrażenia, więc tak jak mówię, troszkę na siłę ją przeszedłem. Przejście zajęło mi tak pod 3 godziny, niecałe 3 godziny, tak z 2,5 godziny i oceniłbym tą grę tak na 8 na 10. Ale no, bardzo przyzwoita gierka. Okej, miejsce 6. Miejsce 6 to postanowiłem znów dać Fortnite. Aczkolwiek tym razem nie postanowiłem go nie dawać na samym końcu, bo wydaje mi się, że mimo wszystko dał mi więcej fanu niż ten Brothers z miejsca 7, więc Fortnite na miejscu 7, na miejscu 6, przepraszam, ale nadal jest tendencja spadkowa. Przypomnijmy, 20 rok 745 godzin, 21 289 godzin, a w roku 22 już tylko 110 godzin na PS4 i 20 na Switchu, czyli 130 godzin. Czyli widzimy, że z roku na rok czas spędzany przy tej grze spadał dwukrotnie, przeszło dwukrotnie spadał, więc widzimy tutaj poważną tendencję spadkową. Ok, więc tutaj już nie będę się po raz trzeci za bardzo rozgadywał. Więc Fortnite miejsce 6, miejsce 5. Na miejscu 5 Mario Kart 8 Deluxe, czyli kolejna gierka ze Switcha. Trochę mi już zasło w gardle. Gadam, zapominam o piciu. Słaba mi kawa dzisiaj wyszła, bo już miałem resztkę kawy i nie mogłem wsypać pełnej miarki do ekspresu, tylko troszeczkę mniej, bo mi brakło. Będę musiał kupić kawę niedługo. Dobra, to taka dygresja. Mario Kart 8 Deluxe. Jest to gra, no wtedy jak w nią grałem, to jeszcze nie było tych Buster Packów. Do nich wróciłem później, czyli jest to gra, której na 50C przeszedłem wszystkie te 48 podstawowych tras wtedy. Też parę tras przeszedłem, znaczy parę tych takich tych turniejów przeszedłem, tych, które najbardziej mi się spodobały. Jak grałem na 50C, to później wróciłem do nich też na 100C i sobie też poprzechodziłem na 100C, ale nie wszystkie. No i przejście tego zajęło mi jakieś 7 godzin wtedy. No i do tej gry później jeszcze w kolejnych latach wracałem niejednokrotnie i dobijałem właśnie przechodziłem sobie po trochu te booster paki i mimo to skończyłem, dzisiaj już w zasadzie nie wracam do tej gry, a mimo to nawet nie mam wbitych w niej 10 godzin. Mam w niej chyba, no tak z 9 pewnie, bo Nintendo nalicza co 5, więc nie wiem dokładnie ile mam, bo mi pokazuje, że mam 5. Ale równie dobrze mogę mieć 9,5 godziny i dopóki nie wbiję pełnej dyszki, to Nintendo mi niestety nie pokaże, że mam 10. Ale jest bardzo blisko na pewno 10 i w ogóle planuję właśnie sobie jeszcze trochę pojeździć, aż mi wejdzie to 10, żeby wiedzieć, ile tak naprawdę mi brakowało. Także Mario Kart na miejscu 5, jest to gra dla mnie takie 9 na 10. No w kategorii kartówek to na pewno jest to gra 10 na 10, ciężko by znaleźć coś lepszego. Ale ja nie jestem jakimś fanem, zresztą co widać po czasie, jaki spędziłem przy tej grze. Nie pochłonęła mnie ona na wiele godzin, więc tym bardziej na Switcha 2 nie podniecam się totalnie tym Mario Kartem World. Ok, miejsce 4.
to będzie gra, w którą przechodziłem na emulatorze. Będzie to Advance Wars z Game Boya Advance. I przechodziłem tą grę na emulatorze Game Boya na Androidzie, czyli na telefonie po prostu, z sterowaniem dotykowym na ekranie, czyli miałem taki w emulatorze krzyżak i przyciski mi się wyświetlały na dole ekranu, a na górze ekranu miałem ekranik Game Boya i tak w taki sposób grałem przy grze jakiejś takiej arcade'owej, czy takiej bardziej zręcznościowej. Oczywiście takie sterowanie dotykowe byłoby bardzo niewygodne, ale przy takiej strategii taktycznej turówce, gdzie tylko przesuwamy się po kwadracikach i nie musimy się śpieszyć, to było to jak najbardziej wygodne, dlatego dobrze mi się grało. No i przeszedłem tą grę w jakieś, no nie mam pojęcia w ile godzin. No myślę, że z kilkanaście to na pewno. Bo to nie jest taka krótka gra, wbrew pozorom. No ale jest to rewelacyjna gra. Już w nią kiedyś grałem wcześniej. Kiedyś ją miałem na GBA i trochę w nią wtedy grałem, ale wtedy to w ogóle miałem dużo gier i na GBA, więc... A jeszcze wcześniej, chyba w 2020... Znaczy, przepraszam, w 2003? Jakoś tak. Już wtedy miałem ROMa tej gry na PC-cie i na PC-cie już chyba w 2003 roku, czyli ponad 20 lat temu, już grałem w nią na emulatorze na PC, więc do tej gry wracałem już kilkukrotnie tak naprawdę, ale po raz pierwszy ukończyłem ją w roku właśnie 2022. No i jest to rewelacyjna gra. No i mam też ten reboot tej gry, tej i dwójki, bo to jest taki dwupak na Switcha, tylko że jeszcze go nie przechodziłem, ale na pewno to zrobię. Może właśnie gdybym nie grał wtedy na emulatorze w tą wersję oryginalną, to pewnie już dawno ten reboot przeszedł, ale trochę zaspokoiłem swój głód właśnie grania w tą grę, więc na razie nie ciągnie mnie tak do tego remake'a. I Advance Wars jest to dla mnie taka gra też 9/10. Miejsce czwarte. Dobra. Przechodzimy do miejsca trzeciego. W miejscu trzecim Luigi's Mansion 3. Jest to trzecia gra w ogóle, jaką przeszedłem na Switcha. Pod koniec 2021 roku, jak pamiętamy, przeszedłem Link's Awakening i Mario Odyssey. No i zaraz na początku 2022 roku wziąłem się za Luigi's Mansion 3. To była pierwsza gra, jaką przeszedłem w ogóle w 2022 roku. No i była świetna i graficznie to chyba jedna z najładniejszych gier na Switcha. Naprawdę przepiękna grafika. No i gra bardzo przyjemna, bardzo fajna, pomysłowa. Nie wiem, ile innowacji tutaj jest względem jedynki, dwójki, bo w nie nie grałem, ale w tą trójkę grało mi się naprawdę bardzo przyjemnie. I też zajęła mi 12 godzin, czyli jak to tak typowe te platformówki od Nintendo. Nie była jakaś długa, ale naprawdę fajna gierka. 9/10. Ok, dochodzimy do finałowej dwójki. Miejsce drugie. GTA Vice City Definitive Edition. Tak, wiem. Te Definitive Edition wersje są ogólnie krytykowane i słabo oceniane, ale podejrzewam, że głównie przez tych, którzy w nie nie grali, albo przez tych, którzy grali w nie na premierę. Jak ja grałem, to już były gry naprawdę dobrze spatchowane i grało się naprawdę przyjemnie. Unowocześnione sterowanie jest super, grafika jest wyraźnie jest polepszona. Mi się język plącze. Polepszona. 2 razy napotkałem na buga w tej grze, gdzie wchodziłem na ten różowy znacznik i po prostu misja mi się nie chciała odpalić. Musiałem wczytywać save'a. W ogóle robiłem wtedy live streamy z tej gry i całą tą grę na PS4 przeszedłem na streamach. Niestety skasowałem je później, bo stwierdziłem, że nie ma sensu zaśmiecać mi kanału. A trochę później YouTube wprowadził to, że bo jeszcze wtedy jak to nagrywałem, to wszystkie filmy i te takie normalne filmy i te live streamy były na jednej liście. No i mi to tak śmieciło strasznie, nie podobało mi się to. A dosłownie za chwilę jak to skasowałem, to oni wprowadzili ten podział, że filmy na żywo są na osobnej liście i zwykłe filmy są na osobnych listach, więc gdyby to było wcześniej, to bym tego live streama nie kasował. Szkoda. Szkoda też, że jakiegoś zapisu nie zostawiłem sobie na pamiątkę, no ale mniejsza o to. Grało mi się świetnie, zrobiłem tą grę na 100%.
Również wbiłem w niej platynę, ale to dopiero w 23 roku. To wspominałem w poprzednim odcinku. No jest to gra oczywiście 10/10 dla mnie. I przejście jej na tym livestreamie na 100% zajęło mi 25 godzin. Dobra. No i miejsce pierwsze. Tutaj będzie gra z tej samej stajni. To będzie GTA San Andreas Definitive Edition, ale tym razem będzie to wydanie na Nintendo Switch, a nie na PlayStation, tak jak Vice City. Przeszedłem tą grę też na 100% na Switchu. Zajęło mi to 50 godzin, więc no sporo, prawda? Myślę, że 50 godzin to i tak nie jest tak duży czas na 100% w tej grze, no, ale ja ją bardzo dobrze znam. Przechodziłem tą grę tak wiele razy, że po prostu nie, no szybko mi szło ogólnie. No i rewelacyjna gra. Jest zresztą na kanale filmik, na którym pokazuję mój save właśnie z wbitym 100% w San Andreas na Switcha. Więc to była najlepsza gra w 2022, w jaką grałem. No i to by było na tyle. Dotarliśmy do końca tej listy. W kolejnym odcinku zaprezentuję lata 2018 i 2019, bo tam też nie grałem też w takiej dużej ilości gier, bo nie miałem wtedy za bardzo czasu na granie. A później lata 17, 16, 15, 14. Dalej już niż do 14 się niestety nie cofnę, bo nie mam takiej możliwości za bardzo. To już 17, 16, 15, 14 to już każdy rok będzie z osobna, bo tam grałem trochę więcej. Także to wszystko. Jeżeli ktoś oglądał, to dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.